Cześć. Ostatnio odkryłem, że istnieje bardzo ciekawe urządzenie, które naprawdę ułatwi mi życie. Posiadam auto z 2021 roku. Wyposażone jest już w Android Auto. Używałem cały czas tego na kablu i w większości chyba, jak nie we wszystkich samochodach, Android Auto działa na kablu. Mam telefon Samsunga na oryginalnym kablu, takim jak mam do ładowania, do transmisji danych. Niestety ten kabel jest za długi chyba, bo nie łączy się. Musiałem sobie skombinować taki krótszy kabelek. To akurat mam od słuchawek Sony i okazało się, że na tym krótkim kabelku Android Auto mi działa. Strasznie jest to irytujące. Wpinanie, wypinanie, wchodzę, wychodzę do auta. Muszę co chwilę po prostu używać tego kabla, tak? Przeglądałem sobie internet i pojawił mi się artykuł, jakiś taki portal technologiczny, że tam teraz w promocji są takie urządzenia, które umożliwiają bezprzewodowo połączenia się z Android Auto w samochodzie lub bodajże CarPlay dla Apple'a. I tam była super rewelacyjna cena, promocja, że tam za 200 parę złotych można kupić takiego jakby dongla, którego wkłada się tutaj zamiast kabla. Można połączyć to z telefonem bezprzewodowo i mamy Android Auto bezprzewodowo. To zacząłem szukać na AliExpress i znalazłem w wyjątkowo niskiej cenie, bo tam była jakaś promocja i mi odjęli tam 30 chyba parę procent. Niecałe 40 zł kosztował taki gadżet. Normalnie to kosztuje, tam widziałem, od 50 do 70 zł. Oczywiście są też droższe urządzenia, no ale wziąłem to takie najbardziej popularne i chyba najtańsze, które znalazłem. To jeżeli to się sprawdzi, że to będzie działać, to będę pod wielkim wrażeniem i naprawdę ułatwi mi to mocno funkcjonowanie w samochodzie. Sprawdźmy może, czy tu jest jakaś instrukcja, czy to jest coś intuicyjnego. 2 w 1. Wireless CarPlay. Tak, CarPlay to jest dla Androida i Android Auto. Wired to wireless, czy automatyczne połączenie. No i zobaczymy, jak to się łączy. Czy to w ogóle ma prawo działać. Włożymy. Dobra, radio na razie wyłączymy. Co mi tutaj pokazuje? Smartbox, pewnie to będzie to. A, tutaj mamy na wyświetlaczu coś. Smartbox, tak. Tu jest informacja na wyświetlaczu, z czym mamy do czynienia, jakie urządzenie, także to już wykryło. Powiąż. Nie, tu nic się jeszcze nie wyświetliło. A, jest. Ale jaja, kurde, to działa. Czyli to się łączy tylko po Bluetooth. Ciekawe, czy jest jakieś opóźnienie duże. OK Google. Warszawa, ulica Marywilska. No, wszystko wyszukuje, wszystko jest OK. Dobra, a jeszcze zobaczymy coś z YouTube'a może. No, działa wszystko. Dobra, ja jestem pod mega wrażeniem. Kurczę, no nie muszę teraz się pieprzyć z tym kabelkiem. No, rewelacyjna sprawa. Jeszcze zobaczę, jak to działa, jak to szybko zareaguje po wyłączeniu z auta i wejściu z powrotem do niego. Jak szybko się połączy. Dobra, on teraz nie jest połączony. Dobra, wsiadam do auta. Telefon mam w kieszeni. No i teraz klikam Android Auto i co od razu będzie? Kurde, no jest od razu, ja pierdzielę, nie wierzę.
OK Google, zadzwoń do Zuzia. Okej, dzwonię do kontaktu Zuzia. Halo? No hej Zuzia, ja tylko testuję tutaj takie urządzenie. Wszystko słychać? Dobrze mnie słychać? No, słychać. A, no to super, dobra. To dzięki, na razie. No, pa. Pa. OK Google, prowadź mnie do Białystok, ulica Szkolna 17. Nawigacja do Szkolna 17. Kieruj się na północny wschód. No i działa. Dobra, uważam, że jest to rewelacyjny produkt. Powiem szczerze, że gdyby to nawet kosztowało 100 zł, to byłbym w stanie tyle dać chyba za to. No ale zapłaciłem za to niecałe 40 zł. Link umieszczę też w opisie do tego filmu, i gdyby ktoś był zainteresowany. A w zestawie tu mam jeszcze taką przejściówkę, gdyby ktoś miał, nie wiem, może w tych nowszych autach są już takie USB-C gniazda w samochodzie, także jest przejściówka ze zwykłego USB typu A na USB-C. Prosta instrukcja, której nawet nie musiałem czytać, bo po prostu to się praktycznie samo połączyło. Łączymy z Bluetooth i wszystko nam działa. Czyli tak, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to link umieszczam w opisie. Piszcie, czy korzystacie z takich urządzeń, jeżeli nie, to czy zamierzacie. Czy działa Wam to z CarPlay na Apple'u. Na Androidzie działa na razie rewelacyjnie. Gdyby coś było nie tak, to jeszcze może zrobię jakiś update, przez parę dni pojeżdżę i dam Wam znać, czy coś jest nie tak. A jeżeli wszystko będzie ok, no to po prostu kończę film i do zobaczenia, cześć.